Czy projekt BitTensor to szatan czy borowik? Zapraszam na spotkanie z Grzybomirem. To jest świetne. Myślę też, że BitTensor, jeżeli się w niego faktycznie wejdzie, bo on z zewnątrz może wyglądać jak taka puszka Pandory, faktycznie nie wiadomo, co w środku jest. My natomiast jakby troszeczkę funkcjonując od wewnątrz widzimy, że te mechanizmy faktycznie działają. To nie jest wydmuszka. To jest coś, co funkcjonuje, działa. To nie jest jakiś taki projekt, który udaje coś, czym nie jest. Więc no tutaj też nabiera się trochę więcej pewności, kiedy się zajrzy od kuchni. Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy we Wrocławiu na konferencji Cryptosphere. Wielu wariatów od kryptowalut tutaj się znalazło, w tym Grzybomir. Witaj, Cześć, Grzybomir. Cześć Andrzej, dzięki, że mnie tutaj masz. A jestem super przeszczęśliwy, no bo Grzybomir no to tutaj jest jednym z naszych czołowych rozpoznawaczy BitTensora Tao, do czego dojdziemy. Ale na początek może byśmy troszeczkę poznali, kim jest Grzybomir. Skąd się wziąłeś w świecie krypto? Ja w krypto jestem od 2016 roku, tak naprawdę. Przygody zaczynają od tego, że jakby temat kopania Ethereum mnie troszeczkę zainteresował, zbudowałem sobie jakieś koparki, troszeczkę gdzieś tam próbowałem z tą stronę kombinować. No i na początku ograniczałem się do takich głównych kryptowalut z tego głównego nurtu z pierwszej dziesiątki, gdzieś tam to mnie interesowało. Potem bardzo mocno wpadłem w kosmos, bardzo mnie zainteresowało to, w jaki sposób działa IBC i kosmos i jakby to moje zainteresowanie poszło w tamtą stronę i skupiłem się właśnie na tym, żeby zrozumieć infrastrukturę. Potem kolejne airdropy, kolejne projekty, więc ta wiedza mi się gdzieś bardzo zaczęła rozlewać, rozszerzać. No i też jakby przez pewien czas funkcjonowałem w grupie, która była skupiona mocno na Polkadot, więc tam gdzieś te projekty z ekosystemu zaczęły się przewijać, pojawiać. No i przez te wszystkie lata gdzieś w końcu doszliśmy do takiego momentu, gdzie pojawił się BitTensor. BitTensor jest właśnie projektem na Substrate Polki. No i jest to bardzo interesujący projekt. Tak, no to tutaj ja już się też zdążyłem wkręcić. Żywiec mnie jakiś czas temu zaraził BitTensorem i tak go sobie przez ostatnie tygodnie i miesiące rozkminiam. Dojdziemy do tego, co konkretnie z tym BitTensorem, ale BitTensor, czyli do BitTensora trafiłeś przez Polkę, no bo BitTensor to jest jeden w tej chwili już z parachainów na Polsce, prawda? Wygrali parachain, tak, niedawno i 13 lutego wystartuje oficjalnie już jako parachain w wersji Fini, tak jak oficjalny parachain Polkadot. Okej, no to jest bardzo też ciekawy moment dla samego projektu, natomiast ja nagrałem dotychczas jeden film o BitTensorze u siebie na kanale, to widzowie, jeżeli tam nie trafiliście jeszcze, to wydaje mi się, że warto się tym zainteresować. Ale może Twoimi słowami, bo zdecydowanie jesteś, myślę, że bardziej techniczny i zdecydowanie bardziej w temacie BitTensora ode mnie. BitTensor to jest szeroki temat sztucznej inteligencji, adresuje. I Twoim zdaniem, po co w ogóle nam jakiś blockchain, jakieś kryptowaluty w sztucznej inteligencji? Przecież mamy wspaniałe ChatGPT, mamy rozwiązania Midjourney i kto tam jeszcze, DALL-E 2 i tak dalej. Przecież to wszystko działa, ciągną to fajne firmy. I gdzie tu blockchain to tam na siłę? Taki hype robicie pod tego Tao? Ja myślę, że słowem kluczem jest tutaj, że to ciągną fajne firmy. Czy te firmy są fajne, czy nie fajne, jest to kwestia już jakby bardzo do dywagacji, dlatego że za każdym razem, jeżeli podmiot scentralizowany jakby zajmuje się rozwojem takiej technologii, a jest to technologia absolutnie przełomowa i zmieniająca życie, myślę, że w ogóle to, że to AI jest przemycane cały czas z naszego życia, czy to jest w postaci właśnie wcześniej takich rzeczy jak Siri, jak Google Assistant, jak wspomaganie dopalania map, jak dopalanie searchy, targetowanie marketingu, reklam i tak dalej. To wszystko jest ogromna domena AI, którego my nie widzimy, to nie jest transparentne, ale
przez to, że nie jest transparentne i jest robione, zarządzane przez konkretne firmy, to jakby realizuje cele tych konkretnych firm. Mało tego, to jest technologia bardzo niedostępna do małych podmiotów. Dla zwykłego zjadacza chleba jest absolutnie niedostępna, dlatego że postawienie infrastruktury pod AI, gdzie duże modele, na przykład transformersy tekstu, potrafią zajmować kilkadziesiąt gigabajtów VRAM-u na tych dedykowanych układach GPU, na których są serwowane, no to wiadomo, że postawienie takiej infrastruktury jest poza absolutnie osiągiem zwykłego zjadacza chleba. I teraz co w takim wypadku, jeżeli mamy małą firmę, startup, który by chciał wykorzystywać jakoś AI na przykład, ale nie ma do tego dostępu. Zresztą jeszcze chciałem uzupełnić, że większość tych narzędzi, które my teraz znamy, DALL-E już jest komercyjne, pozwala zrobić kilka jakichś tam transformacji, ale za chwilę, po jakiejś tam, nie pamiętam już w tej chwili, nie chcę skłamać, ale czy to jest 10, czy to jest 100 zgłoszeń, przestaje być jakby darmowy. Midjourney jest jeszcze jest darmowy, oczywiście ma jakiś plan premium, ChatGPT już nie jest, już jest w tej chwili w formie abonamentu, Microsoft kontroluje jakby ChatGPT, więc w tej chwili wiadomo, to już jest komercjalizowane. No i teraz z założenia, jeżeli zachodzi potrzeba, albo AI ułatwiłoby na przykład coś w danym projekcie, czy też byłby ważnym jakby elementem takiego projektu, no małe firmy nigdy nie będą miały dostępu do czegoś, co nie będzie już jakby im serwowane przez taką firmę i ukształtowane przez tą firmę w konkretnym kontekście. No załóżmy, że chcemy mieć inny kontekst. No i tutaj właśnie wchodzi BitTensor, który jest zdecentralizowany. Czyli my możemy brać udział w tej sieci na wiele różnych sposobów. Możemy serwować własne modele. W tej chwili to jest jeszcze tak, że jest tylko jeden chain, który oferuje w tej chwili tylko transformację tekstu. Czyli robi to, co ChatGPT, powiedzmy, w różnych kontekstach, natomiast założenie jest takie, że ta sieć będzie umożliwiać robienia dużo większej ilości rzeczy. Powstaną podchainy BitTensora, na przykład jeden dedykowany voice recognition, drugi dedykowany przetwarzaniu obrazów i tak dalej, w zależności od spektrum potrzeby, rosnącej potrzeby użycia AI, będą pojawiać się kolejne subchainy. Co jest piękne w tej sieci, one będą mogły ze sobą rozmawiać, co też powoduje, że jakby ta dokładność identyfikacji pewnych problemów, również obsługa tych problemów będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie niż jakby dedykowane jedno rozwiązanie, tak jak właśnie mamy modele do transformacji tekstu, jak ChatGPT, no tutaj będzie można to wszystko gdzieś połączyć. No dobra, ale to w czym to będzie lepsze, jak już mamy ChatGPT, w czym to będzie lepsze, co nam robi BitTensor? Po pierwsze, ChatGPT daje właśnie ten jakby już ustrukturyzowany model, który został stworzony, wytrenowany w jakiś sposób i on odpowiada nam na te pytania, ale to zostało ustrukturyzowane. My możemy na BitTensorze stworzyć i serwować własne modele, możemy je trenować własnymi datasetami i możemy stworzyć swoje własne rozwiązania do tych podsieci, które będą odpowiadały naszym potrzebom i one będą uszyte dla naszej potrzeby na dużo mniejszą skalę niż na przykład wielka infrastruktura potrzebna do tego, żeby obsłużyć ChatGPT. Mało tego, no jakby tutaj jest jeszcze incentive, czyli możemy tak naprawdę z jednej strony ludzie, którzy dostarczają infrastrukturę, modele i tak dalej, mogą na tym sobie zarabiać. Nie ma scentralizowanego podmiotu, który to kontroluje, więc też nie ma całkowitego wpływu i całkowitej władzy nad tym blockchainem i nad tym rozwiązaniem AI. Fragmentami mogą zarządzać sobie poszczególni, nazwijmy ich stakeholderzy, którzy w danym momencie mają ten asset, mają TAO i mogą jakby uczestniczyć z różnych stron w tej sieci, serwując własne modele, kupując fragment sieci, na przykład kupując sobie dzięki TAO fragment odpowiedzialny za daną funkcjonalność. Nie muszą trenować, bo może już akurat jest taki subchain, który odpowiada naszej potrzebie i możemy sobie go po prostu w jakiś sposób wypożyczyć. To jeszcze tak nie działa, bo to jest tak naprawdę koncept, który dopiero finalnie tak będzie działał. Na razie mamy tylko jeden chain, na razie on jest używalny, na razie nie jest to proste, ale w planach za chwilę jest już interfejs, który będzie pozwalał na używanie go w dużo łatwiejszy sposób i sprawdzenie, jak działa. Czyli taki jest model docelowy, natomiast na tą chwilę rozumiem, że z tego co mówisz, główna
przewaga BitTensora jest nad tym, że otwiera to środowisko. Tak, jest zdecentralizowane. Zdecentralizowane w tym zakresie, no nie dla wszystkich słowo decentralizacja może coś znaczyć, więc tak, żeby to rozwinąć, jest decentralizowany, bo każdy się może włączyć infrastrukturą, każdy może włączyć swój algorytm i zacząć go uczyć swoimi danymi, prawda? Mając, i nie robiąc to pro publico bono, tylko mając jakiś system zachęt, czyli ma płacone, jak masz szczęście, tak? Bądź jak jest w tym dobry może bardziej w tym momencie. Tak, to jest element kluczowy tutaj też jeszcze. No właśnie, do tego dojdziemy, do kopania i czy w ogóle czy każdy może, ale jeszcze chciałem się chwilę odnieść, jak mam tutaj Ciebie jako guru dla mnie, jeżeli chodzi o tę tematykę. Jak to jest z tymi analogiami, że BitTensor to jest tak jak Bitcoin, w kontekście, że Bitcoin przepala powiedzmy jakiś tam prąd i energię, żeby te puzzle rozwiązać, a BitTensor, co robi BitTensor Twoimi słowami lepiej niż Bitcoin? Przede wszystkim to, że tutaj też istnieje Proof of Work, ale ten Proof of Work jest stosunkowo krótki, dlatego że Bitcoin opiera się całkowicie na Proof of Work, czyli jakby tam walka o ten blok jest zawsze, to jest jakby główny algorytm, który warunkuje to, czy ktoś da radę ten blok jakby ułoży transakcję w tym bloku, czy nie. Tutaj jest troszeczkę inaczej, dlatego że Proof of Work jest na początku, kiedy my musimy od naszej strony pokazać, że my mamy infrastrukturę, która będzie w stanie zaserwować taki model. Tam są specjalne kolejne zagadki przygotowane pod ten konkretny use case i są 2 stopnie tych zagadek. Jeżeli pierwszy zostanie jakby zaspokojony, wchodzi drugi stopień tej zagadki i jeżeli ta zagadka zostanie rozwiązana, to wtedy najniższe 10% zawsze, czyli najmniej wydajnych modeli w sieci, przechodzi taki test zderzeniowy z tym, co się z osobami, które próbują zarejestrować swój neuron. I teraz w tym teście zderzeniowym jest przez chwilę tak, że oba te neurony działają na tej samej zasadzie i w momencie, kiedy jeden przesunie się troszeczkę bardziej względem drugiego pod względem wydajności, tamten wypada. To jest bardzo konkurencyjna sieć. I teraz tu się kończy to Proof of Work. Dalej to już jest Proof of Intelligence, czyli z założenia jest to serwowanie modeli AI. Stawia się taki serwer, który opiera się o bardzo potężne maszyny, w tej chwili NVIDIA, głównie to są karty A6000, na przykład A100, które mają bardzo dużo VRAM-u, mają potężną moc obliczeniową i na tych maszynach można sobie serwować model. Więc ten Proof of Work jest stosunkowo krótki, w przeciwieństwie do Bitcoina. Dalej jak serwuje się model, to już nie ma takiego, no i ta energia nie jest marnowana w ten sposób jak w Bitcoinie. W Bitcoinie wiadomo, tylko ten alfa miner przetworzy ten blok, a cała reszta straciła czas. Tutaj jest ten element krótki, kiedy walczy się o zarejestrowanie neuronu, ale potem wszystko zależy od tego, jak dobry model AI, jak dobrą infrastrukturę jakby z wydajnym na przykład łączem i tak dalej dana osoba posiada i dalej już tej walki jakby nie ma, to już jest jakby serwowanie. No wiadomo, najniższe 10% będzie walczyć o przetrwanie zawsze. To jest kompetytywność. Czyli Proof of Work celem jakby zawalczenia o to, byśmy mogli być neuronem włączonym do sieci i potem Proof of Intelligence już innymi maszynami, rozumiem też. Czy to nie ma aż takiego znaczenia? Nie ma, to znaczy oczywiście można troszeczkę w tej chwili ten system podejść. Można jakby klastrem dużym kart, na których się nie da serwować modeli, powalczyć z tymi zagadkami i hash rate'em. Natomiast ten neuron potem nie utrzyma się w sieci, dlatego że jeżeli my nie będziemy w stanie mu dać infrastruktury pod dobry model, no to wypadnie po około 14 godzinach, bo w tej chwili ten timeframe na utrzymanie minera, czyli pokazanie, że ten miner potrafi się rozwinąć do odpowiedniego ranka i odpowiedniego trustu, walidatorzy jakby kolektywnie decydują o tym, czy odpowiedzi z tego serwera są zadowalające. No jeżeli tego nie zrobi i będzie w tych 10% do Purge'u, to będzie walczył z kolejną rejestracją. Okej. No dobra, czyli tak naprawdę zarejestrowałeś się, jesteś tym minerem. Rozumiem, że lokalnie u siebie prowadzisz jakąś sieć neuronową, tak? I uczysz ją w oparciu też o swoje dane? To znaczy, to jest troszeczkę w tej chwili tak, że jako, że to jest jakby początek, bo ten projekt jest w takiej fazie, która dopiero odpala, powiedzmy to kolokwialnie, to jakby
Korzystamy z modeli, na których robimy fine-tuning przy pomocy datasetu, który wybrał BitTensor. Oni wybrali sobie, złożyli taki kolektywny dataset, on się nazywa The Mountain. On zawiera w sobie Pile i parę innych różnych. To jest ogromna ilość takich mniejszych subdatasetów. Ale jest dataset podłożony przez BitTensor. My zazwyczaj używamy tego datasetu, dlatego że uważamy, że skoro on jest uznany za BitTensor za optymalny, no to dobrze się go na razie trzymać, bo on spełnia warunki jakby wejścia tej sieci. No i z założenia jest kilka różnych modeli o różnych ilościach parametrów. One są, w zależności od tego, ile tych parametrów jest, no one zajmują odpowiednią ilość VRAM-u, nazwijmy, kiedy chcemy serwować te modele. Kiedy my startowaliśmy z jakimś takim zainteresowaniem wokół BitTensora i miningu, na przykład takie modele jak 1.3b dostarczane z Hugging Face'a, można było sobie taki model wziąć, to jest odpowiednik też OpenAI jakby modelu, tak samo jak 2.7b, jak i 3b. No, poszczególne to był GPT-2, GPT-3, no i teraz będzie kolejny GPT najprawdopodobniej. Są open source'owe wersje, my je braliśmy i tunowaliśmy je pod konkretny dataset od BitTensor przy pomocy trochę prób i błędów, przy pomocy trochę wiedzy, którą nam się udało uzyskać. Dawaliśmy radę po prostu wytrenować sobie taki model, który potrafił zająć pozycję wystarczającą w sieci, aby się w niej utrzymać i właśnie jakby spełniać te kryteria walidatorów, żeby jakby dalej funkcjonować. No bo praca górników jest weryfikowana przez walidatorów i walidatorzy uznają, która wy te sieci trenujecie, bo ty w ogóle jesteś minerem. Tak, i walidatorem. I walidatorem jednocześnie też. Czyli, ale do tego dojdziemy. Jesteś górnikiem, masz ten swój neuron, szkolisz go datasetem, no i teraz w jakimś momencie okazuje się, że walidatorzy oceniają pracę, sieć wysyła do was zapytania, takie czy inne, twój neuron zwraca jakieś wyniki. Jak masz szczęście, dostajesz nagrodę. Szczęście oznacza, że zostałeś dobrze oceniony. W zasadzie nie jest szczęście, to jesteś dobrze oceniony przez walidatorów, tak? Tam jest pewna sumaryczna ocena, bo to jest tak, że za każdym razem, kiedy walidator wysyła zapytania, on używa również do tego próbek tego wielkiego datasetu konkretnych, dostaje odpowiedź w skończonym czasie, bo tam też oczywiście są timeouty, to ta infrastruktura musi działać dosyć szybko, niezawodnie, żeby te timeouty były skończone. Jeżeli ten timeout zostanie przekroczony, oczywiście, no to wtedy ten konkretny walidator zazwyczaj blacklistuje takiego delikwenta. No i tutaj już jest jakby ujemna ocena. Ale z założenia działa to w ten sposób, że sumaryczna jakby wartość tych ocen w skończonym okresie czasu decyduje o tym, jaki rank, jaki trust sieci, czyli zaufanie sieci, ten dany serwer w danym momencie, neuron możemy go też tak nazywać, w danym momencie osiąga. No i jako, że sieć jest bardzo konkurencyjna, to w zależności od tego, gdzie ten rank, gdzie ten trust się znajduje, mamy albo spokój relatywny, bo nie jesteśmy w tych niskich 10%, albo musimy się zacząć martwić, bo jeżeli jesteśmy negatywnie oceniani przez, może nawet nie negatywnie, tylko po prostu niżej niż większość sieci, będziemy musieli pomyśleć o tym, żeby ten model podrasować, zmienić i tak dalej, bo inaczej się nie utrzymamy. Jasne. To teraz, bo teraz no powiedzmy, ja bym widział, że ten element centralizacji jednak tu występuje w postaci tego, że wszyscy uczycie się, albo większość się uczy tymi samymi danymi, tak, z BitTensora. Tak, to jest gigantyczny dataset. Rozumiem, ale czy jest jakiś moment, w którym faktycznie ta nauka twoim zdaniem przejdzie o dowolne dane, czy jak tak, to kiedy takie rzeczy można byłoby się natomiast jest to moim zdaniem kwestia infrastrukturalna. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to się stanie. Już w tej chwili widzieliśmy roadmapę na temat powstawania nowych subnetworków wraz z wejściem Fini, czyli tego upgrade'u i oficjalnym startem jakby BitTensora na Polkadot. Już ma się pojawić pierwszy subnet. To będzie na razie subnet, który będzie polegał troszeczkę na czymś innym. Będzie jakby rozdział tego subnetu minerskiego i subnetu rejestracyjnego. On będzie dostawał inny incentive, ale tam jest troszeczkę danych. Myślę, że w tej chwili nie będę zarzucał jakby słuchaczy tymi danymi. Natomiast docelowo to jest tak, że w założeniu każdy będzie mógł jakby sobie ten fragment sieci wziąć i dostosować do swoich potrzeb. Jest ileś scenariuszy korzystania z BitTensora. Jednym z nich jest właśnie jakby wystawienie czy serwowanie własnych modeli trenowanych na własnych datasetach i tak dalej, na własne potrzeby. Z drugiej strony jest też korzystanie po prostu już z wytrenowanej sieci, z rozwiązań, które będą dostarczane
jakby przez BitTensor w ogólnym tym konsensusie i no, jest kilka case'ów. Okej. Wspomniałeś Finney, to przejdźmy do tego Finney'a. Finney, czyli upgrade, gdy startuje oficjalnie jako parachain na Polkadot. Co takiego fajnego przynosi nam Finney, czego dzisiaj BitTensor nie ma i kiedy to ma nastąpić? Kwestia to tak, będzie kilka nowych rzeczy na pewno. Pierwsza rzecz to jest taka, że zmieni się sposób jakby dopuszczania walidatorów do ogólnego obiegu. W tej chwili, żeby być walidatorem, wystarczy mieć zarejestrowany hotkey, czyli zarejestrowanego neurona i posiadanie 1024 TAO, które się stake'uje i wtedy ten walidator jakby nie ulega mechanizmu purge'a, czyli nie podlega ocenie w tych 10% dolnych i nie może wylecieć z sieci. To się zmieni. Okay. Tylko 100 największych walidatorów będzie w stanie jakby zarabiać incentyw i będzie odporna na ten purge. Także znowu wchodzi kolejny element kompetytywny, bo gdzieś na dole będzie znowu kotłować się o wejście lub utrzymanie walidatorów. Natomiast ten mechanizm ma zapewnić to, że walidatorzy będą bardziej związani z tworzeniem rzeczy wokół ekosystemu, jakby to mają być podmioty, które będą tworzyć aplikacje, interfejsy, gdzieś będą zaangażowane w BitTensor od strony deweloperskiej, społecznościowej i tak dalej, a ma wyeliminować tą stronę taką po prostu, jakby kupuje bardzo dużo TAO i stake'uje, tam jest ileś rzeczy. Drugą rzeczą to jest powstanie subnetów. W tej chwili maksymalna ilość neuronów w sieci to jest 4096, czyli tylko tyle maksymalnie tych neuronów w danym momencie może być. No i walka jest zawsze o tego 10 dolnego procent. Sytuacja się zmieni, ponieważ będzie 16 000 w tej chwili hotkeyów do zarejestrowania. Ten podział wypłat będzie troszeczkę inny. On jeszcze nie został do końca jakby przedstawiony. Był koncept, o którym w społeczności się rozmawiało, że te 4000 najlepszych minerów będzie zarabiać głównie. Reszta to jest taki przedsionek troszeczkę. Czyli znowu w tym są jakieś wypłaty za branie udziału w tym subnecie w pozostałych, natomiast one będą niższe. Podział w tej chwili jest taki, że 50% całego incentive idzie dla walidatorów i 50% dla minerów. I teraz, jeżeli jeszcze powstanie drugi subnet do minerów, no to większość tego incentive będą dostawali minerzy z tych pierwszych 4000, a cała reszta to jest takie, powiedzmy, przedszkole, które dopiero musi się sprawdzić i jeżeli te modele będą optymalne, a przynajmniej za takie będą uznawane przez walidatorów, to będą mogły znowu powalczyć o wejście do tej dużej ligi, do tych 4000. Okay. Także jest troszeczkę zmian. Zmiana jeszcze jest jedna fundamentalna, o której zapomniałem powiedzieć. Będzie możliwość delegowania. W obecnej chwili tylko walidatorzy, którzy posiadają 1024 TAO, mogą tak naprawdę stake'ować. I zmieni się to w ten sposób, że wejdzie taki znany ogólnie, na przykład gdzieś z kosmosu i z innych miejsc, mechanizm delegowania, czyli ktoś, kto ma 5-10 TAO, będzie mógł sobie wybrać walidatora, który mu odpowiada konceptualnie, na przykład jest to walidator, który akurat będzie robił fajną aplikację, która będzie korzystać z BitTensora albo coś innego wokół projektu i delegować tam swoje środki. Podział jakby zarobków jest taki, że ta osoba delegująca będzie po prostu oddawać 18% swoich zarobków walidatorowi. Okay. No ale to też jest fajne, dlatego że w końcu jakby osoby, które są mniejszymi stakeholderami TAO będą mogły po prostu zarabiać również nie prowadząc miningu jako takiego lub też nie stawiając walidatora. Czyli jaki byłby Twoim zdaniem przewidywany taki ROI dla tego, który stake'uje, który deleguje? No, to jest bardzo trudne do określenia w tej chwili. Obecnie, dlatego że ja nie do końca znam podział tej incentive w nowym profilie. Znam go teraz. W tej chwili 1000 TAO jakby na walidatorze przynosi około 1,18 TAO dziennie. Także trzeba byłoby to po prostu zakalkulować, aczkolwiek też nie jestem do końca przekonany, jak się zmieni incentive w momencie właśnie powstania jakby tego mechanizmu delegacji. Okej. A jeszcze takie pytanie, Grzybomir, bo mówisz, że jesteś i walidatorem, i minerem. Tak. Nie ma tutaj zagrożenia, że walidatorzy będą się jakoś zmawiać celem wyboru konkretnych minerów? Nie, dlatego że my nie mamy dostępu do mechanizmu walidacji. Znaczy kod jest open source, można sam sobie zajrzeć, ale ogólnie walidatorzy ustalają jakby swoje oceny
na podstawie algorytmu, do którego my właściwie nie mamy dostępu. Więc na pewno był w przeszłości taki moment, gdzie nie znamy akurat osoby, czy też osób, były w stanie wytrenować taki model, który nie wnosił bardzo dużej wartości do sieci, ale był super dopasowany do jakby algorytmu walidacji. No i przez kilka tygodni był z tym problem, bo to trochę zachwiało równowagę sieci. I w momencie, kiedy społeczność się zorientowała, że dzieje się coś nie tak, to zespół zrobił dochodzenie, sprawdzili, na czym to polega, na czym polega program, go zalepili. I to jest też fajne, że oni faktycznie działają na rzecz tego faktycznego rozproszenia i zdecentralizowania, a nie faworyzowania kogoś, kto potrafi w sprytny sposób obejść jakby mechanizmy walidacji. Na szczęście się to udało i faktycznie zauważyliśmy bardzo ładny taki przepływ, ta mediana się bardzo wypłaszczyła. Okej, super. No to wygląda, że sporo się jeszcze tutaj na roadmapie zadzieje, bo Finej wchodzi 13 lutego. 13 lutego. Tak. Czy po Finej jeszcze z takich rzeczy, które warto byłoby wspomnieć, na które wyczekujesz, że być może których sieć najbardziej potrzebuje? My nie mamy takiej roadmapy stricte z milestone'ami, oprócz Finej, my mamy ogólny koncept tego, co się będzie działo dalej. Wydaje mi się, że takim dużym elementem mogłoby być, nie wiem kiedy i jak wyjdzie, udostępnienie takiego interfejsu, który pozwoli ludziom zacząć się tym bawić, tak jak to ChatGPT miało. I teraz myślę, że coś takiego gdzieś tam się gotuje, natomiast ja niestety nie wiem kiedy i jak, nie mam takiej informacji, ale to da większą rozpoznawalność moim zdaniem, tak, że ktoś będzie mógł po prostu wejść, wpisać sobie frazę, zobaczyć jak sieć odpowiada, w jaki sposób konstruuje logikę i tak dalej. No to jest jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że to się stanie w miarę szybko, bo to na pewno jakby pozwoli się rozpędzić tym. A na tyle, co dzisiaj jakby śledzisz rozwój tej sieci, czy dzisiaj sieć byłaby już gotowa na to, żeby na przykład udzielać podobnych odpowiedzi a la chat GPT, czy we are not there yet? Na pewno nie tak szybko. To jest bardzo młody projekt jeszcze, bo on ma zaledwie rok z hakiem. Jest możliwość odpytania odpowiedniego neuronu na przykład o jakąś tam sekwencję, przy czym to jest znowu odpytanie tylko jednego neuronu o jakąś sekwencję. Jest też taki playground, który umożliwia odpytania sieci o pewne rzeczy, a on działa na razie dosyć wolno. Te odpowiedzi są wolniejsze niż ChatGPT. Natomiast ja myślę, że to jest kwestia pewnej optymalizacji i faktycznie wystartowania takiego interfejsu. To jest cały czas bardzo, przepraszam za słowo, takie nieokrzesane, więc mało osób jakby nietechnicznych jest w stanie się tym pobawić. Myślę, że w momencie, kiedy będzie plan właśnie wystawić taki interfejs dla zwykłego użytkownika, który będzie mógł sobie po prostu kliknąć, wpisać, zobaczyć odpowiedź, to będzie dużo bardziej optymalnie zrobione. W tej chwili, tak jak mówię, to jeszcze nie było takiego elementu, który stwarzałby konieczność zoptymalizowania tego w ten sposób, żeby to było super szybkie, czy konkurowało z ChatGPT. Natomiast w zamyśle ma to być dużo bardziej uniwersalne niż ChatGPT. No ja na pewno też tych aplikacji wypatruję i też w szczególności kolejnych tych podsieci, gdzie być może będziemy się zajmować i dźwiękiem, i obrazem, i to wszystko gdzieś tam zostanie połączone w jakąś sieć, która będzie służyła takie bardziej kompleksowe usługi, no ale do tego jeszcze chwila. Natomiast być może tutaj część widzów się zainteresowała projektem. Widziałem, że poprzedni film też wzbudził zainteresowanie. To co taki przeciętny Kowalski mógłby zrobić dzisiaj, jak chciałby coś dalej podziałać z Beat sensorem? Czy łatwo jest zostać minerem, czy łatwo jest zostać walidatorem, a jak nie, to co innego mogę zrobić, jak mnie ten projekt zainteresował? Ten projekt ma niestety bardzo wysoki próg wejścia. Znaczy, to jest niestety i stety. W moim mniemaniu akurat jest to stety, dlatego że jeżeli ktoś chce się zaangażować w faktycznie serwowanie modeli, musi zdobyć jakąś wiedzę z obszaru, żeby optymalizować modele, żeby te modele, które serwuje, czyli ten czas, który również zabiera po rejestracji sieci, był efektywny, więc sam próg wejścia jest bardzo wysoki, dlatego że infrastruktura nie wystarczy. Czyli ktoś z dużymi pieniędzmi, kto po prostu ma infrastrukturę, stać go było na wypożyczenie sobie albo kupienie takiej infrastruktury, bez
tej wiedzy z zakresu fine-tuningu modeli z konkretnymi datasetami nie zdziała za dużo, dlatego że jeżeli postawi sobie model, który akurat nie jest przez sieć uznawany za optymalny, to wyleci po 14 godzinach i straci czas na rejestrację, na ten cały proof of work, który tam wchodzi, to będzie absolutnie stracony efekt. Z założenia w tej chwili wiem, że w społeczności funkcjonują ludzie, którzy na przykład takie modele zajmują się tylko i wyłącznie właśnie tworzeniem lub też tuningiem modeli pod konkretne założenia BitTensor, więc teoretycznie taki model można sobie kupić, one są potwornie drogie, ja nie kupowałem takiego modelu, więc akurat nie orientuję się, za ile można byłoby taki model dostać. Natomiast jest jakaś możliwość, jest jakiś taki wiggle room na to, żeby w tą sieć wejść. Oczywiście drugim aspektem biegunem jest walidator. W tej chwili znowu próg wejścia jest bardzo wysoki, bo 1024 kosztuje całkiem sporo pieniędzy, ale od wejścia Fini jakby ktoś, kto ma 1.5 TAO będzie w stanie po prostu delegować i zarabiać sobie również w obrębie sieci, nie potrzebując jakby ani wiedzy z obszaru machine learningu, ani dużego kapitału na to, żeby faktycznie brać w tym udział. Okej, czyli posiadając TAO i delegując je do walidatora będziemy mogli gdzieś tam pasywnie uczestniczyć w rozwoju tej sieci. Pytanie jest, czy to też uwiarygadnia jakoś bardziej walidatorów, czy ja delegując na walidatora on zyskuje jakby dzięki temu jakąś większą moc? Jak to będzie działało? To znaczy tak, w pewien sposób tak, dlatego że jeżeli mamy znowu konkurencyjność w postaci 100 największych walidatorów jest w stanie brać udział jakby zarabiać incentyw z tej walidacji, no to walidatorzy powinni zabiegać również o społeczność, o ich jakby głosy, po to, żeby się w tym setce walidacji utrzymać, no bo wiadomo, że jakby kapitał wejściowy, który ktoś może nawet wyprodukować w momencie, kiedy community się rozrośnie i jakby ten kapitał wejściowy pojedynczej jednostki będzie prawdopodobnie zaniedbywany w porównaniu z kolektywnym kapitałem społeczności, więc wtedy faktycznie myślę, że walidatorzy, którzy będą oferowali największą wartość, budowali aplikacje, dostarczali jakieś ciekawe rzeczy i tak dalej, oni będą dostawać jakby większość tego TAO ze stakingu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okej. No dla mnie projekt jest bardzo ciekawy. Tutaj na konferencji z kilkoma osobami rozmawiałem i o sztucznej inteligencji, i o BitTensorze, i o SingularityNet. I ogólnie wydaje mi się, że sztuczna inteligencja to jest trend nie tymczasowy. Mogę być w błędzie, ale wydaje mi się, że jest trend nie tymczasowy i wolałbym być w błędzie, ale wydaje mi się, że skutki również takie negatywne obcowania ze sztuczną inteligencją będziemy odczuwać coraz częściej i dla mnie BitTensor, czy SingularityNet, czy inne projekty, które coś tutaj w oparciu o blockchain próbują zrobić, to jest trochę taka możliwość ucieczki przed tym, że jedynie duże korporacje, duże instytucje będą tym wszystkim kierować i my przynajmniej mamy szansę mieć na to wszystko wpływ. Dlatego mnie tak ten projekt zajarał, a jego niszowość i taki trochę, jest taki posmak trochę, że wchodzi się po prostu w rabbit hole i że to jest takie jeszcze wszystko surowe, to mnie to jara. Mnie też. Właśnie ja mam duszę inżyniera, to jest też terra incognita, kiedy my wchodziliśmy rzeczywiście się interesować. Było bardzo, bardzo dużo wiedzy i różnych rzeczy do odkrycia. Też mogę śmiało przyznać, że to było przez pewien czas to było bardzo dużo takiej metody prób i błędów, zmian parametrów, korzystania z różnych rzeczy, sprawdzania co działa, co nie działa. Ja strasznie lubię taką pracę, zabawę, bo ona jest angażująca i fascynująca. Właśnie obserwowanie tego, w jaki sposób zmieniają się oceny na sieci danego modelu, danego subsetu, to w jaki sposób nasz trening w danym kontekście przyniósł jakie efekty i tak dalej. To jest świetne. Myślę też, że BitTensor, jeżeli się w niego faktycznie wejdzie, bo on z zewnątrz może wyglądać jak taka puszka Pandory, faktycznie nie wiadomo co w środku jest. My natomiast jakby troszeczkę funkcjonując od wewnątrz widzimy, że te mechanizmy faktycznie działają, to nie jest wydmuszka. To jest coś, co funkcjonuje, działa, to nie jest jakiś taki projekt, który udaje coś, czym nie jest, więc no tutaj też nabiera się trochę więcej pewności, kiedy się zajrzy od kuchni. Tak. I to jest świetne. Jeżeli chodzi o AI, myślę, że trend jest bardzo silny. Tak jak rozmawialiśmy na początku, te rzeczy, w ogóle AI już nas towarzyszy, otacza nas, my tego tak do końca nie odczuwamy, bo to jest implementowane w bardzo, bardzo taki intuicyjny sposób, my zaczynamy korzystać z tych rozwiązań, mówimy hi Siri, mówimy OK Google, i to wszystko za tym stoi potężny mechanizm sztucznej inteligencji, tak samo w to, co dostajemy reklamy, jakieś targetowanie, uczyliśmy te mechanizmy przy pomocy CAPTCH,
przy pomocy wysyłania próbek tekstów i tak dalej. Większość osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że brała w tym udział od bardzo, bardzo długiego czasu. Tak. I teraz AI stanie się niedługo jednym z większych aspektów w życiu człowieka, ponieważ niektóre rzeczy, a szczególnie takie zadaniowe, robi od człowieka dużo szybciej i w takim szerszym kontekście dużo lepiej. Nie mówię, że wszystko, ale jednak tak. Więc w takim moim odczuciu jesteśmy przed wielkim przełomem technologicznym, albo właściwie już bierzemy w nim udział. Jest to moim zdaniem trzeci co do wielkości przełom technologiczny, w ogóle przełom w świecie człowieka, gdzie pierwszym było zmiana jakby funkcjonowania z koczowniczego i jakby hunters-gatherers na osadnictwo, rozwój handlu, sztuki, społeczeństw. Drugi był rewolucją przemysłową i wejściem jakby prądu, elektryczności, a potem elektroniki, gdzie tak naprawdę postęp przyspieszył właśnie wykładniczo i mamy w tej chwili ten etap AI, który jest z jednej strony nieprawdopodobnie fascynujący, trochę straszny, bo my nie wiemy, Tak. Czego tak naprawdę będziemy mogli finalnie oczekiwać i w jaki sposób to wpłynie na społeczeństwo. Ja uważam, że zmiany będą bardzo duże, natomiast ostatecznie jakie będą efekty tych zmian, no to myślę, że przyjdzie nam zobaczyć w całkiem krótkim czasie już. Nie tak jak ludzie sobie spodziewają, że to jest odległa przyszłość. Myślę, że większość z nas jeszcze doczeka tego społeczeństwa, gdzie AI będzie bardzo istotnym filarem. Dlatego myślę, że projekt zdecentralizowany, który jest non-custodial, nie ma podmiotu, który tak naprawdę rzeźbi go pod siebie, tylko ma tą zdecentralizowaną strukturę, w którym społeczność może wziąć udział, może tak naprawdę trochę ciosać tą sieć w bardzo różnoraki sposób. Jest fascynujący, jest takim jednym z tych elementów, takim narzędziem, który być może da nam chociaż troszeczkę, taki kawałek tego ciasta. Tak. On może nie jest duży, ale to jest kawałek ciasta i to jest w tym jakaś nadzieja. Ja się w 100% zgadzam i tutaj zgodnie z zasadą if you can beat them, join them, to też staram się w jakiś tam sposób w tym wszystkim partycypować. Czeka nas, myślę, że sporo ciekawych przemian. Moim gościem dzisiaj był Grzybomir, który chyba w projekcie BitTensor to byłeś jednym z pierwszych w Polsce. Czuć ewidentnie, że masz bardzo dużo wiedzy takiej głębokiej i też praktycznej, no bo jesteś i minerem, i walidatorem, więc mi się tak naprawdę miałem tutaj niesamowity zaszczyt z Tobą pogadać. Natomiast jeżeli Wy chcielibyście coś jeszcze więcej wiedzieć, to pytajcie w komentarzach, ewentualnie być może będzie szansa na jakieś dogrywki z dodatkowymi jakimiś pytaniami. Rozwojowa sytuacja w BitTensorze jest dosyć mocno ostatnimi tygodniami, więc materiałów myślę, że nie zabraknie. Jeżeli Was to zainteresowało, dajcie znać. Myślę też, że my mamy co prawda tylko kanał jakby polskiej społeczności na Discordzie. Staramy się tam właśnie jako jedni z pierwszych w projekcie udzielać odpowiedzi na pytania osób nowych, które są zainteresowane w ogóle siecią, miningiem, stakingiem, samym mechanizmem, zakładaniem walletów, w ogóle jakimkolwiek udziałem w BitTensor, także na pewno zapraszam na polski kanał na Discordzie BitTensor, bo będziemy starali się po prostu pomóc jako doświadczeni już użytkownicy młodym fascynatom jakby rozwiązywać problemy gdzieś wejścia i brania udziału w tym projekcie, w tej zabawie. Super. Wielkie dzięki Grzybomir za pogaduchę. Dziękuję, to było My jesteśmy super. w kontakcie. Cześć. Dzięki.